Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze Lipoedema – kompleksowa terapia krok po kroku. Zanim przejdziemy do rozmowy z moim gościem, którego też zaraz przedstawię, dajcie proszę znać na czacie, czy wszystko dobrze działa, czy mnie słychać, czy mnie widać. Niestety, jak wiemy, technika płata czasem figle, więc chciałabym mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Dziękuję Wam bardzo za feedback. Teraz mam pewność, że wszystko działa. No i mam ogromną przyjemność zaprosić dziś osobę, która, jestem pewna, wniesie sporo inspiracji do naszej rozmowy. A więc gościem specjalnym będzie Dorota Stettler, fizjoterapeutka, limfolog, specjalizuje się w takim holistycznym wspieraniu kobiet z lipoedemą. Jest współautorką książki Lipoedema – choroba grubych nóg. Jest również współorganizatorką kampanii społecznej Lipoedema ma kobiecą twarz. Mówię o niej, ponieważ odbyła się całkiem niedawno, ponad tydzień temu. Również mieliśmy okazję, by w tej kampanii uczestniczyć. Doroto, czy o czymś zapomniałam? Dziękuję bardzo już z tego miejsca w ogóle za zaproszenie, bo jest to temat bardzo ważny dla kobiet i nie tylko, bo także dla specjalistów, do których te kobiety powinny trafić, ale również dla osób, które są obok tych kobiet na co dzień, żeby dać im jak największe wsparcie. Ja wspieram te kobiety już od kilku ładnych lat i robię to teraz tylko i wyłącznie online, dlatego też skupiam się jak gdyby na takich edukacji, wspieraniu właśnie, zwiększaniu świadomości, bo wiem, że to jest ważne, bo jest to choroba, choć coraz więcej o niej mówimy, to jeszcze ciągle za mało. Także myślę, że to. Dziękuję Ci, Doroto. Ja nazywam się Natalia Bubrowska, jestem produkt managerem w firmie CarePump. Podczas webinaru przybliżymy temat lipoedemy, powiemy o tym, między innymi o tym, jak ją rozpoznać, jak odróżnić od innych chorób oraz jakie metody leczenia i takiego codziennego wsparcia mogą poprawić komfort życia pacjentek. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, mam dla Was krótką informację. Po naszej części dyskusyjnej poproszę Was o wypełnienie bardzo krótkiej ankiety dotyczącej dzisiejszego webinaru. A zaraz po niej przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, więc zachęcam Was, żebyście już w trakcie trwania spotkania wpisywali swoje pytania na czacie. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie, jeśli tylko czas nam na to pozwoli. Myślę, że możemy już powoli przejść do pierwszego pytania, Doroto. Zacznijmy od podstaw. Powiedz mi proszę, czym w ogóle jest lipoedema i jakie są jej pierwsze objawy, które powinny zwrócić naszą uwagę. Słyszałam też, że w różnych krajach używa się trochę innych definicji. Czy faktycznie tak jest? Tak, lipoedema jest to choroba, która dotyczy tak naprawdę kobiet niezależnie od kontynentu i jest to, mówi się 10, myślę, że około 30%, bo jest to choroba, którą bardzo rzadko jest diagnozowana z tego względu, że mamy różne stadia, mamy różne typy, o których też za chwilę będziemy mówić. Ta choroba charakteryzuje się niekontrolowanym przyrostem tkanki tłuszczowej. Jest to choroba przewlekła i chodzi o to, żeby jak najwcześniej ją zdiagnozować, aby spowolnić jej postępowanie. Jest to choroba, na którą nie ma tej magicznej tabletki, dlatego też ważne jest, aby osoba była zdiagnozowana i trafiła do odpowiednich osób, aby zatrzymać to postępowanie. W zależności, mówimy tutaj o obrzęku, ale tak naprawdę w zależności od tego, na jakim kontynencie, mówi się, że obrzęk na przykład jest tylko wtedy, kiedy mamy, na przykład tak jak w obrzęku limfatycznym, tak, ten nadmiar tego płynu, który musimy podejść do niego bardzo kompleksowo terapią
przeciwobrzękową. Tutaj obrzęk lipidowy, rozrastający się tkanka tłuszczowa powoduje upośledzony przepływ limfy i tutaj właśnie są takie dwie sprzeczne definicje, ale to nie oznacza, że tych kobiet nie należy leczyć i należy podejść do nich po prostu z powagą i kompleksowo. Ta choroba ma takie bardzo charakterystyczne elementy. Tutaj widzimy symetryczność występowania. Tkanka tłuszczowa odkłada się w bardzo takich charakterystycznych miejscach i są to przede wszystkim nogi i często też wtedy mówimy, że to jest choroba grubych nóg. Inaczej mówimy obrzęk tłuszczowy czy obrzęk lipidowy, to jest to samo, ale te grube nogi bardzo często pojawiają się w takiej właśnie języku potocznym. Mamy symetryczność, co oznacza, że obydwie nogi będą wyglądały podobnie, z wyjątkiem wtedy, kiedy są jakieś inne nieprawidłowości, na przykład problemy żylne tylko w jednej nodze. Mamy występujące bóle, mamy występujące rozpierania tkanki i kobieta czuje też taką ciężkość. I tutaj to są takie objawy, które czuje tylko kobieta, która idzie do lekarza i mówi: panie doktorze, bolą mnie nogi, tak? Lekarz często, że tak powiem, nie jest w stanie zrozumieć, bo widzi, że ta kobieta wygląda po prostu normalnie i często jest ten problem bagatelizowany. Z takich objawów obiektywnych, które my możemy zobaczyć, to są często pojawiające się siniaki, które powstają też na skutek niedotlenienia tkanek. Tkanka tłuszczowa jakby rozpiera, mamy niedotlenienie i powstają bardzo często siniaki w wyniku kruchości naczyń krwionośnych, tych najmniejszych, i często jest wtedy tak, że kobieta widzi, że nagle ma gdzieś siniaki i nie wie dlaczego i skąd, idzie na masaż i nagle na drugi dzień patrzy, całe nogi są posiniaczone i to już jest znak, że coś się dzieje. Cechą charakterystyczną jest także taki często występujący mankiet, który jakby odcina stopę od reszty kończyny i stopa jest bardzo mała, jeżeli spojrzymy na resztę kończyny. Ona nie ma obrzęku i stąd też możemy różnicować z innymi obrzękami. Lipoedema to także różne typy, dlatego właśnie jest ciężko, jeżeli chodzi o diagnozę, bo ona może występować tylko na biodrach, może obejmować biodra, uda i łydki, może obejmować także ramiona. I to, co jest charakterystyczne, nie będzie jej na brzuchu, nie będzie jej na tułowiu ani na twarzy, jak również stopy na stopach i rękach, nie? Także to jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna cecha. Występuje też kilka stadium choroby, no i tutaj te cechy właśnie będą widoczne bardziej, im bardziej zaawansowana jest choroba, tym bardziej widzimy właśnie te objawy. Myślę, że to jest tak. To jest jeszcze bardzo charakterystyczne, to właśnie nierówne proporcje ciała. Mamy na przykład, nosimy ubrania w rozmiarze 34, górna część ciała, dół, musimy dobierać jednak już te większe. I to jest też taka cecha charakterystyczna w momencie, kiedy choroba jest najczęściej rozpoznawalna w wieku dojrzewania. I tutaj taka nastolatka zauważa właśnie, że jest problem właśnie z dobieraniem ubrań, tak? To nie jest tak, jak koleżanka ubiera 36 i spodnie i bluzka, ona musi już wybierać coś innego i to jest też takie bardzo, bardzo charakterystyczne. No właśnie, nawiązałaś troszeczkę nawet do mojego następnego pytania, więc zrobiłaś dobry wstęp. Powiedz mi, w jakim wieku kobiety najczęściej dowiadują się, że to właśnie lipoedema? Bo mam wrażenie, że czasem diagnoza pojawia się dopiero naprawdę po wielu, wielu latach takiego nieświadomego życia z tą chorobą. Tak, ta diagnoza albo objawy najczęściej, jest to choroba też o podłożu hormonalnym, tak? Tutaj mamy też
problem taki wtedy, kiedy są hormony, które po prostu bardziej w tej ciele kobiety się wahają, że tak powiem. To są okresy dojrzewania, to jest okres ciąży, menopauzy i w tym okresie dojrzewania wtedy też nastolatka często widzi, że ona ma inną sylwetkę niż jej koleżanka. Wtedy też dziewczyny zaczynają dbać o siebie, chodzą na siłowni, widzą, że ta koleżanka modeluje się pięknie, ona nie. Tutaj taką cechą charakterystyczną jest, jeżeli mamy taki typ, że mamy tylko objęte te bryczesy, mamy piękną talię osy, jest ok, nie widzimy, że tu jest jakaś po prostu nieprawidłowość, ale jeżeli ta lipoedema występuje już na przykład na łydkach, to widzimy, że nie jesteśmy w stanie wymodelować ćwiczeniami łydki, mięśni łydki. Nie ma takiego ładnie zarysowanego mięśnia. I często też uwagi rówieśników, tak? Nogi kołkowate, zrób coś z sobą, schudnij. I to są takie właśnie komentarze, które otrzymuje taka dziewczyna, która tak naprawdę zaczyna siebie obwiniać i często jest też tak, że zaczynają się problemy z odżywianiem. Wtedy też trzeba bardzo zwrócić uwagę na kobiety, które mamy w rodzinie, bo to jest choroba, którą też dziedziczymy i często jest też takie, mówimy, to jest taka twoja uroda, my tak mamy, tak, że to jest z pokolenia na pokolenie, tak po prostu wyglądamy, a to nie o to chodzi, to jest choroba, którą należy po prostu leczyć, tak? Kiedyś nie było tej świadomości, dzisiaj ją mamy i ja często w momentach właśnie podczas konsultacji wchodzimy troszeczkę bardziej w tą rodzinę właśnie. Często są później komentarze typu, że babcia nosiła zawsze długie spódnice albo mama chodziła ciągle w spodniach, nie widziałam jej nóg, nie? Co oznacza, że te nogi były zakrywane, one nie były pokazywane. Także to jest bardzo ważne, aby w tym wieku dojrzewania być może już nawet, jeżeli czujemy, że możemy mieć taki problem, iść do takiego lekarza angiologa, który diagnozuje chorobę, który zrobi USG Dopplera, jeszcze wtedy, kiedy jakby nie ma profilaktycznie, tak, takie badanie kontrolne, bo lekarz angiolog, czy chirurg naczyniowy, czy chirurg też medycyny estetycznej, robiąc takiego Dopplera, on będzie widział, jaka jest tkanka podskórna, czy tam są właśnie też cechy lipoedemy. To są takie bardzo charakterystyczne zwłóknienia, które praktycznie świecą na tym USG i im mniejsze stadium tej lipoedemy, tym wyraźniej je widać. Badanie Doppler USG, tutaj też badamy układ krwionośny, tak, żyły, tętnice i przy okazji też jesteśmy w stanie sprawdzić, czy są inne dolegliwości, tak? Jeżeli mamy jakąś asymetryczność w kończynach, także myślę, że dla każdego takie badanie będzie wskazane. Też warto zapytać podczas umawiania się na taką wizytę, czy lekarz jest w stanie sprawdzić właśnie, czy jest ta lipoedema, bo czasem jest tak, że lekarze koncentrują się tylko i wyłącznie na badaniu żył tętnic, ale co jest bardzo też charakterystyczne w lipoedemie, to podczas tego badania mamy te dolegliwości bólowe i często są siniaki, także na to też trzeba zwrócić uwagę. Dziękuję Ci, Doroto. Wiem, że to schorzenie bywa często mylone z innymi chorobami. Dlaczego w zasadzie tak się dzieje? Jakie są te kluczowe różnice między lipoedemą, a na przykład zwykłą otyłością, czy też obrzękiem limfatycznym? Tak króciutko, tak jak wspomniałam, lipoedema, mamy tutaj symetryczność, głównie dotknięte są kończyny, nogi, ręce, ramiona, znaczy się ręce, dłonie są wykluczone, bo to tak różnie się mówi. Z kolei w otyłości to ta tkanka tłuszczowa jest także taką tkanką, z którą możemy po prostu walczyć, to może jest złe słowo, ale poradzić sobie szybciej niż z tkanką lipodemiczną, która jest chorobliwie zmieniona. Otyłość będziemy też widzieli na brzuchu, na twarzy to widać też, tak, że te osoby są takie pełniejsze po prostu i też góra ciała, tak. My mamy taką sylwetkę
regularnie, że tak powiem, powiększoną. W lipoedemie mamy tą różnicę góra-dół, aczkolwiek znowu, jeżeli będzie to wyższe stadium, no to może być to też połączone, ta otyłość może być chorobą współistniejącą, tak? Inną chorobą jest tutaj obrzęk limfatyczny. On jest taki bardzo charakterystyczny, bo przeważnie mamy tutaj obrzęk z jednej strony, tak? To jest często w przypadku chorób onkologicznych, resekcja węzłów chłonnych. Mamy ten obrzęk na jednej nodze i to, co jest charakterystyczne, to jest też powiększona stopa, czego nie ma w lipoedemie. I znowu, lipoedema i obrzęk limfatyczny może też istnieć, współistnieć, tak? Bo kobieta chora na lipoedemę może mieć także problemy limfatyczne tylko w jednej nodze. I to jest takie właśnie, że dosyć częsty problem właśnie, jeżeli chodzi o diagnozę. Z taką cechą jeszcze rozróżniającą obrzęk lipidowy i limfatyczny, to jest to, że obrzęk lipidowy, ten tłuszczowy, on będzie bolał, on będzie bardzo taki tkliwy, natomiast obrzęk limfatyczny nie. To jest takie największa różnica. No właśnie, skoro już wiemy, jak odróżnić lipoedemę od innych chorób, to chciałabym teraz porozmawiać o tym, co można w zasadzie z tym zrobić. Lipoedema jest to choroba, na którą nie ma magicznej pigułki, tak? To nie jest nadciśnienie, gdzie bierzemy pigułkę rano i zapominamy o istnieniu. Lipoedema to jest choroba, do której potrzebne jest podejście kompleksowe i tu mamy kilka elementów. To jest fizjoterapia, to jest kompresjoterapia, to jest aktywność fizyczna, to jest dietoterapia, psychoterapia. To są elementy takiego leczenia zachowawczego i mamy leczenie operacyjne poprzez liposukcję. Liposukcja to też należy trafić po prostu do odpowiedniej osoby, która zajmuje się liposukcjami właśnie w obrzęku tłuszczowym, bo jest duża różnica, jeżeli chodzi o liposukcję medyczną a estetyczną, bo tu zależy nam na tym, aby nie uszkodzić naczyń limfatycznych, które i tak mają bardzo dużą pracę do zrobienia. Ale tutaj skupiamy się przede wszystkim na tym leczeniu zachowawczym. Idealnie byłoby, gdyby kobieta trafiła do lekarza, takiego angiologa, który podpowie, gdzie wybrać, do jakiego specjalisty dalej po prostu, tak? Nie zostawi z diagnozą, ale chociaż da kierunki, gdzie ta kobieta powinna się wybrać. I jako pierwsza osoba to będzie na pewno fizjoterapeuta, który przede wszystkim zadba o ten system limfatyczny poprzez drenaże limfatyczne, manualne, pneumatyczne, podpowie też, nauczy tą pacjentkę, jak wykonywać autodrenaż, bo tu też chodzi o to, żeby kobieta nauczyła się przede wszystkim zadbać o siebie, żeby miała kontrolę nad chorobą i żeby też wiedziała, w jakim momencie ona ma zareagować w inny sposób. Fizjoterapeuta będzie też potrzebny, aby dobrać kompresję medyczną, która tu jest podstawą w leczeniu, która spowoduje, że kobieta będzie po prostu lepiej funkcjonowała na co dzień. I też w zależności znowu od stadium jest inna forma, inny plan tego leczenia. Kolejny element to będzie dieta. Tutaj też diety kliniczne, badania, które trzeba zrobić pod właśnie tą jednostkę chorobową, ustalenie indywidualnego planu leczenia i też w zależności od stadium to jeszcze będziemy też mówić konkretniej, co i jak zadziałać. Myślę, że możemy wejść na ten kolejny slajd. Tak, właśnie wiem, że w przypadku lipoedemy ogromną rolę odgrywa leczenie zachowawcze, zresztą przed chwileczką też o tym mówiłaś. Mam tu oczywiście na myśli takie obszary jak fizjoterapia, kompresoterapia czy presoterapia, ale też taka codzienna aktywność fizyczna, czy dieta, o której też była mowa, jak również takie wsparcie bardziej emocjonalne. Jak to wszystko razem wpływa na życie pacjentki i które z tych elementów są Twoim zdaniem kluczowe? Wszystkie elementy są kluczowe. Najważniejsza jest ta świadomość, że jest to choroba,
której nie wyleczymy, ale jest to choroba, z którą możemy coś zrobić i pacjentka jest w stanie, że tak powiem, zadbać o siebie, tak? Bo jeżeli my będziemy odwiedzać fizjoterapeutę, masażystę, którzy znają się na chorobie, którzy wiedzą, jak z tą, że tak powiem, tą pacjentką się zająć, dobierzemy kompresję, aktywność idzie z kompresją, bo każda aktywność taka sportowa musi mieć kobieta włączoną kompresję z tego względu, że ona wesprze i będzie przeciwdziałała powstawaniu większych stanów zapalnych w tkankach. Kompresja nie jest obowiązkowa tylko na basenie, a basen to jest, środowisko wodne jest najlepszą aktywnością tak naprawdę dla takich pacjentek, ale wiadomo, że nie wszędzie ten basen jest, tak? Dieta, musimy spojrzeć na to, aby każdy kilogram, który mamy jakby w nadmiarze, on będzie powodował znowu szybszy progres choroby. Także tu musimy zadbać też. Psychoterapia, często jest to, tak jak mówiłam, że mamy właśnie takie komentarze, często też bagatelizowanie przez samych lekarzy, gdzie kobieta idzie do gabinetu z nadzieją, zostaje odprawiana z kwitkiem, ale też chcę troszeczkę obronić lekarzy, bo nie każdy się na tym zna, nie każdy jest specjalistą w tej dziedzinie, ale warto znać osoby, które właśnie się tym zajmują i wysłać dalej. I ta kobieta musi w pierwszym jak gdyby momencie przepracować to, co ona ma w głowie, tak, w przeszłości, to, co powiedzmy, nie wiem, mama, córka, nie? Mama nie ma lipoedemy, bo to też tak jest, że czasami lipoedema idzie po tej stronie ojca i ta matka powie, weź się do roboty, nie jedz tyle, ćwicz więcej, tak? Zamiast dawania takiego wsparcia, ona nie jest świadoma, że ta córka ma chorobę. I o to chodzi, żeby poznać, co to jest za choroba, żeby mieć nad nią kontrolę, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie jakby zadziałać. I często jest tak, że kobieta idzie do lekarza, znajdzie sobie w internecie, bo najwięcej osób znajduje informacje na temat leczenia w internecie i zacznie próbować wszystkiego. A to jest tak naprawdę najgorsze, co może być, bo to może być niedostosowane do jej stadium, niedostosowane do chorób, które ona ma, tak? Bo są różne choroby jeszcze też współistniejące. Rzadko jest, że jest lipoedema i to wszystko, tak? Mamy nadciśnienia, mamy cukrzycę, mamy problemy z żyłami, obrzęki limfatyczne, także my tu musimy podejść bardzo, bardzo indywidualnie, ułożyć taki plan terapii, bo kobieta nabierze, że tak powiem, wszystkiego naraz i ona to po tygodniu rzuci, bo stwierdzi, że to nie jest dla niej, że ona to jest po prostu jej taki los, że jej babcia też się w jakimś momencie przestała ruszać, leżała w łóżku, ona też tak ma. Nie? I tu chodzi o to, żeby zwiększać właśnie tą świadomość. Jeżeli my się dowiemy o chorobie w wieku, na przykład, nie wiem, czy po pierwszej ciąży, że widzimy, że coś jest nie tak z tymi nogami, że ta waga już nie wraca do tego poprzedniego stanu, że to ciało się zmieniło, to my widzimy, że musimy zareagować. Tak? Ja też zawsze polecam na przykład pomiary nóg, chociażby raz w miesiącu, żeby widzieć, czy jest progres, czy nie. Kontrolę właśnie u dietetyka klinicznego, żeby sprawdził, jaka jest analiza składu ciała, czy tam się coś zmieniło, czy trzeba też zmodyfikować to leczenie. To jest bardzo ważne, żeby ta choroba jakby nie zawładnęła całym życiem kobiet, ale żeby ta kobieta miała takie wrażenie, że to ona ma chorobę pod kontrolą, tak? Dziękuję Ci, Doroto. Domyślam się, że nie każda pacjentka potrzebuje dokładnie takiej samej terapii. Zresztą też wspominałaś o tym kilkukrotnie. No właśnie, jakie są różnice w podejściu, jakby w zależności od stadium choroby? Czasem słyszę, że pacjentki długo nie wiedzą, w jakim są stadium. Czy to w ogóle łatwo ocenić? Jeżeli się wie, to łatwo, o tak powiem, nie? Bo często jest tak, że ja mam na konsultacjach kobiety, które na przykład wysyłają mi zdjęcia nóg i ja stwierdzam, no nie wiem, nie? Ja też nie diagnozuję przez internet, żeby też było jasne, wysyłam to do specjalisty, taką kobietę do specjalisty
No i się zastanawiamy, czy to jest celulit, bo wygląda podobnie, czy to już idzie właśnie w ten obrzęk tłuszczowy. Tu musimy po prostu pomyśleć sobie, ok, jeżeli nie ma tej diagnozy od lekarza, nie zaszkodzi, jeżeli ty będziesz miała leginsy kompresyjne podczas aktywności sportowej, bo na przykład po wysiłku mówi, że bolą ją nogi. Także to jest takie na takiej granicy, czy wiemy, czy to już jest to, czy nie jest to, tak? Jak jeszcze nie jest diagnozowane tak właśnie przez lekarza specjalistę. W drugim stopniu my już tutaj widzimy troszeczkę bardziej, że te nogi są takie, a tutaj mamy jeszcze, dobra, to jeszcze tutaj wrócę do tego, na czym nam tutaj zależy? Właśnie, żeby, jeżeli już mamy świadomość, że to jest choroba, to zależy nam na tym, aby zminimalizować wszystkie takie możliwości tej progresji, tak? Musimy zwrócić uwagę na to, jak jemy, jak i co. Musimy zwrócić uwagę, żeby się po prostu więcej poruszać, ale znowu dodajemy kompresję medyczną i tu wystarczy na przykład dodać kompresję tylko podczas aktywności. Ta kobieta nie musi jeszcze nosić w ciągu dnia, chociaż jeżeli pracuje cały dzień na nogach, jeżeli się nie rusza, to dlaczego nie? Dzisiaj mamy kompresję bardzo szeroki wachlarz. Ja dobieram kompresję w taki sposób, że kobieta mówi, jakie rajstopy używa na co dzień i jesteśmy w stanie dobrać z tych produktów kompresyjnych taki produkt, aby ona nie czuła, że ona ma produkt medyczny na sobie, tak? Mamy dużo producentów, mamy przeróżne typy kompresji, różne materiały, także możemy bardzo dobrze to dobrać indywidualnie. I to, co też jest ważne, żeby przede wszystkim te wizyty takie raz w miesiącu u fizjoterapeuty, zrobić pomiar, wprowadzić system limfatyczny na wyższe obroty, zobaczyć, czy się coś dzieje. Przynajmniej, ja bym powiedziała, raz na pół roku taka wizyta u angiologa, raz w roku, żeby sprawdzić, co się dzieje w tej tkance podskórnej, także chodzi właśnie o to zatrzymanie progresji. W drugim stopniu tutaj będziemy już zwracali uwagę na to, aby nie tylko przeciwdziałać tej progresji, ale działać już z tym, co możemy zrobić na ten moment. Jeżeli mamy komponentę limfatyczną, musimy wybrać się trochę częściej do tego fizjoterapeuty czy masażysty, który zajmuje się właśnie drenażem limfatycznym. Tutaj wprowadzamy także drenaż pneumatyczny. Bardzo fajne rozwiązanie, żeby właśnie mieć aparat w domu, ze względu na to, że kobiety mają to do siebie, że są w ciągłym ruchu, bo one ciągle coś mają do zrobienia, a taki masaż właśnie w domu, wieczorem, na zasadzie relaksu, przy okazji poruszenia tej całej limfy i zadbania o siebie przede wszystkim, to też bardzo mocno podziała na tą sferę psychiczną. Wizyty u dietetyka klinicznego też co jakiś czas, żeby właśnie zwrócić uwagę, jak ta tkanka, jak wygląda analiza składu ciała. Należy też pamiętać o dużej ilości picia wody, bo tutaj pacjentki nagminnie zapominają, a zbliża się taki okres, jaki się zbliża, nie jest gorąco, nie chce nam się pić i czasami tych płynów bardzo mocno brakuje. I tutaj też trzeba dobrać sobie różne aktywności, spróbować, bo może być jakaś aktywność, która nie będzie nam pasowała, inna, której jeszcze nigdy nie próbowałyśmy, podpasuje, znaleźć sobie na przykład koleżanki, czy takie grupowe zajęcia, gdzie te kobiety też wzajemnie będą się wspierały. I co jest ważne tutaj w tym leczeniu, to przede wszystkim eliminowanie takich właśnie objawów bólowych i to bardzo fajnie możemy zrobić poprzez kompresję medyczną, poprzez odpowiednie odżywianie, no i też wsparcie tego systemu limfatycznego. I trzecie stadium, tu już będzie konkretniejsze leczenie. Tu mamy już problemy ze zmieniającą się tkanką, mamy nawisy takie, ciężko dobrać rajstopki standardowe, tu już nie ma tak naprawdę szansy, tu musimy wejść już w kompresję
płaskodzianą i musi być ta kompresja na co dzień. Tu już nie możemy sobie wybierać, czy to będzie w poniedziałek, czy to będzie w środę, czy to będzie podczas aktywności fizycznej, czy nie. Tutaj od rana do wieczora nawet mamy kompresję medyczną na noc. Także też warto wybrać się właśnie do specjalisty, który ma taką kompresję, który wie na temat tej kompresji po prostu więcej aniżeli tradycyjny, powiedzmy, pracownik sklepu medycznego. Tu mamy inny też cel, tak? My tutaj powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale powiem, walczymy trochę o to, aby jak najdłużej utrzymać po prostu mobilność, żeby jak najdłużej być niezależnym, żeby po prostu ruszać się, bo w 3. stopniu my mamy tutaj już komponentę limfatyczną, gdzie musimy wejść właśnie z terapią przeciwobrzękową i jeżeli my tego nie zrobimy, to obrzęk limfatyczny ma to do tego, że tutaj jest różnica, jeżeli chodzi o system krążenia krwi, a limfy, że krew ma swoją pompę, ma serce, ma łydki, które też właśnie, dlatego też jest ta aktywność bardzo ważna. Limfa potrzebuje ruchu, tak? Limfa, inaczej ona nie będzie nam krążyła, dlatego spacery, tutaj nie będziemy biegać, tak? W 3. stopniu, w 3. stadium. Tutaj nie będziemy, nie wiem, ćwiczyć nie wiadomo czego na siłowni. My tutaj po prostu naszym celem jest utrzymać tą mobilność, żeby wprowadzić limfę w ruch. Tak? I tutaj koniecznie znowu drenaże, już częstsze niż znowu w 2. stadium. Drenaż pneumatyczny praktycznie codziennie, autodrenaż i każda aktywność taka, która sprawi też przyjemność, która nie będzie wywoływała bólu. I tu też jest bardzo ważne, aby dobrać to wszystko bardzo indywidualnie z tego względu, że jeżeli my albo trafimy na trenera personalnego, tak, w takim właśnie 3. stadium, który będzie chciał wycisnąć z nas wszystko tak naprawdę, bo też ma takie właśnie ambicje, że on pokaże, że ta kobieta może schudnąć, no to ta kobieta zrezygnuje, bo ona wróci po takiej sesji treningowej i padnie w domu, bo będą bolało, po prostu będzie bolało ją całe ciało, bo o co chodzi też znowu na takiej siłowni. W 1. stadium my próbujemy tutaj wyrównać jakby proporcje sylwetki, bo mamy tutaj mniejszą górę, większy dół. My próbujemy zrobić sobie więcej, troszeczkę mięśni tutaj górnej partii ciała, żeby tak optycznie wyrównać to ciało. Natomiast jeżeli mamy takie 2., 3. stadium, no to tutaj musimy też podejść do tego bardzo indywidualnie, z rozwagą. Mniej znaczy więcej, mniejsze kroki, ale codziennie będą oznaczały lepsze efekty. Lepiej wyjść na spacer 10, 15, 20 minut dziennie niż godzinę na siłowni raz w tygodniu. I tutaj trzeba zwrócić w ten sposób uwagę, żeby ta choroba, znowu powiem, żeby nie miała kontroli nad nami, ale żebyśmy my czuły, pacjentki żeby czuły, że mają tę kontrolę i one uczą się tego swojego ciała, jak funkcjonować, jakie sygnały wysyła, co nam być może nie służyło podczas takiej aktywności, czy coś zjadłyśmy, że bolą nas te nogi, tak? Także tutaj takie wyuczenie świadomości, uważności na sygnały, które wysyła nasze ciało. I tutaj jest kod QR też podpięty, to jest NFZ. W takim stadium, jeżeli jest ta komponenta limfatyczna, istnieje możliwość refundacji produktów kompresyjnych, płaskodzianych. Można sobie zeskanować ten kod i po prostu poczytać, tam się czasami też zmienia, chociaż też jest coraz lepiej. Także kompresja jest dobierana indywidualnie, jak już wspomniałam, tutaj na to stadium 3. nie znajdziemy w internecie. Musimy to dobrać przez osobę, która jest wyszkolona, to są specjalistyczne pomiary, bardzo szczegółowe i jeżeli mamy taką komponentę limfatyczną, że te nogi zmieniają obwód, rano są mniejsze, wieczorem większe, musimy wprowadzić najpierw terapię przeciwobrzękową, dopiero wtedy kompresję. Ale to są takie właśnie informacje,
znowu trafić do odpowiedniej osoby, która nas pokieruje, która powie nam, co jest najlepsze, żeby to miało po prostu sens. Myślę, że to. Kolejne pytanie, ta odpowiedź już w zasadzie padła, ale poproszę Cię, żebyś jeszcze raz ten temat jakby podsumowała. Co pacjentki mogą robić same na co dzień, tak, żeby zadbać o siebie, no i spowolnić rozwój tej choroby, no bo o to w trakcie leczenia walczymy. Tak, myślę, że to jest dobrze, bo to będzie znowu powtórzone, to się bardziej utrwali. Oczywiście powiem to troszeczkę inaczej. Mi zawsze chodzi, żeby zrozumieć fakt jeden. Jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli mamy chorobę jakąkolwiek tak naprawdę, tak? My czekamy na rehabilitację na przykład pół roku, żeby iść na 10 dni na terapię. I często jest tak, że pacjenci czekają, nic nie robią, idą na te 10 dni terapii i myślą, że to już jest ich praca wykonana, tak? To terapeuta powinien za nas tą robotę zrobić i my wstajemy i jak nowonarodzeni, a to nie jest właśnie tak. My musimy podczas takiej wizyty u fizjo czy masażysty nauczyć się, co my możemy robić w ciągu dnia. Autodrenażu, pozycji ułożeniowych, takich właśnie z nogami jak najczęściej w górze, aktywności dostosowanej do nas, do aktualnego stanu zdrowia, do tego obrazu klinicznego, zwracając uwagę właśnie na choroby, które mamy, tak? Bo jeżeli ktoś ma astmę, tak? Lipoedema i astma, no to nie weźmiemy kogoś na bieganie, bo się nam wykończy. To trzeba wszystko po prostu tak przeanalizować, żeby ta osoba czuła, że ona po prostu lepiej funkcjonuje, tak? I to są te małe kroki, małe sukcesy, których często my nie zauważamy, bo my często zauważamy rzeczy negatywne, że coś dzieje się nie tak, że coś nas boli, ale nagle jak nas coś nie boli, my już o tym nawet nie myślimy, no bo traktujemy to jako normalne, tak? My musimy się cieszyć, że nagle ubieramy kompresję i po całym dniu chodzenia w kompresji te nogi nas już nie bolą, tak? Zauważajmy to i po to jest na przykład ta kompresja, tutaj są dziewczyny Nordic Walking właśnie w leginsach kompresyjnych, która spowoduje, że my po prostu mamy więcej energii, krążenie lepiej krąży przede wszystkim. Czujemy się, kompresja ma to też takie zadanie, że ona nas zbiera. Kobiety czują się w ogóle inaczej, bardziej atrakcyjne. Często jest tak, że w lipoedemie ta tkanka jest taka falująca, często to widać niestety nad morzem, tak? Jeżeli kobiety się rozbierają, że ta tkanka po prostu, ona się nie trzyma. Jeżeli my ubieramy teraz kompresję, to wszystko jest przepięknie zebrane, krążenie jest poprawione, limfa krąży jak powinna, pod wpływem jeszcze dodatkowego ruchu i tutaj o to chodzi, żeby też wytłumaczyć pacjentce, kobiecie, po co ta kompresja jest. Tak? To nie jest po to, żeby uprzykrzyć życie, ale po to, aby poprawić jej funkcjonowanie. I tak jak wspomniałam, te wszystkie elementy, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, drenaże. My musimy to połączyć, nie tak, że my wszystko robimy naraz przez jeden tydzień i rzucamy, bo stwierdzamy, że już nie, koniec, nie, to nie dla mnie. My musimy to sobie zrobić, zaplanować, tak jak planujemy inne w pracy na przykład jakieś działania. Musimy sobie tak troszeczkę przełożyć to na tą chorobę, że to my jesteśmy tutaj szefem i to od tego, jak my tutaj zapracujemy teraz, tak będziemy funkcjonować na co dzień. I najważniejsze to znowu indywidualność podejścia w zależności od typu, w zależności od stadium i kontrolę przynajmniej raz na pół roku, raz na rok. W przypadku kompresji na przykład każdy dobór kompresji to jest nowy pomiar, bo tam może się naprawdę dużo zadziać. Przede wszystkim w drugim stopniu, kiedy mamy już taką komponentę limfatyczną, bardzo szybko można też z niej zejść poprzez taką terapię przeciwobrzękową i wtedy jest bardzo dużo satysfakcji, jeżeli możemy kupić kompresję na przykład rozmiar mniejszą, jeżeli uda nam się kupić ubrania rozmiar mniejsze, tak, to właśnie trzeba tak sobie troszeczkę na to w tym życiu przełożyć, że nie choroba nas kontroluje, ale my mamy tą świadomość, kontrolę, uważność pełną w naszym życiu.
Skoro jesteśmy przy tych różnych metodach, Mhm. czy są jakieś sytuacje, w których przykładowo prestoterapia albo też inne zabiegi wspomagające leczenie zachowawcze mogą wręcz zaszkodzić, tak? Są przeciwwskazane? Mhm. No przede wszystkim to tak jak przy wszystkich zabiegach, jeżeli robimy fizjoterapeutycznych, to zawsze jest ta gorączka, zawsze są stany ostre, że nie wiemy, co się dzieje z nami, tak? My musimy najpierw zdiagnozować, później działać. W przypadku zakrzepicy, tutaj kompresja jest też wskazana, ale nie będziemy, nie wiadomo jakiej aktywności tutaj wykonywać. Stany zapalne skóry. Jeżeli mamy kompresję, najpierw trzeba te stany zapalne wyciszyć. Jeżeli mamy drenaż pneumatyczny, tak samo. Zawsze skonsultować z lekarzem, żeby on dał zielone światło, albo z fizjoterapeutą, bo fizjoterapeuci często też jest tak, że mają większą wiedzę, jeżeli są jakby wyspecjalizowani w limfologii, to nam bardziej podpowiedzą, co i jak robić. I ta ciąża, ale ta ciąża to znowu, ciąża nie jest chorobą, tak? My bardziej uważamy na siebie w tym pierwszym trymestrze. Aktywność jest jak najbardziej wskazana, marsze, tak? Truchtanie, bez problemu. Drenaże tak samo będzie już w takim tym okresie właśnie bardziej wyczulonym, gdzie dbamy o siebie bardziej niż zawsze. Ale na przykład jeżeli mamy takie spodnie do kompresjoterapii, my możemy po prostu wyłączyć komorę na brzuchu i też możemy być może z mniejszym ciśnieniem, mniej czasowo, ale wykonywać dla relaksu, dla wspomagania krążenia. Coś mi się jeszcze tutaj nasunęło, jedna myśl, ale może, dobra, może do tego wrócę. Śmiało, Dorota, jeżeli chcesz coś dodać, to jest na to czas, dlatego że przechodzimy powoli do ostatniego pytania na dzisiaj. Tak. Chciałabym Cię zapytać, często mam wrażenie, bywa to pomijane, a jest niezwykle ważne, jak pacjentki mogą zadbać o swoją sferę emocji i utrzymać motywację w całym tym procesie leczenia. Mhm. Więc przede wszystkim, jeżeli kobieta ma wokół siebie osobę, która też jest chora na tą chorobę, ma jakieś doświadczenie, to one się po prostu rewelacyjnie rozumieją, pod warunkiem, że będzie to osoba, która nie będzie tylko narzekała, tak, że taka to jest i teraz po prostu, że ona, no takie jest życie, że jest biedna i w ogóle my musimy trafić w grupę, gdzie mamy osoby, które nas po prostu podniosą, które nas zmotywują, które powiedzą, że z tą lipoedemą można żyć. I jeżeli ja widzę, już nie wiem ile lat, 6 lat, grupę na Facebooku zamkniętą i tam są kobiety, które w różnym stopniu, stadium lipoedemy są, tak samo jak były organizowane właśnie turnusy dla kobiet z lipoedemą, tam dziewczyny widziały siebie, że jak była jedna, na przykład w pierwszym stadium choroby i widzi koleżankę, która jest w drugim, a inna jest w trzecim. I tutaj to jest całkiem inne myślenie, tak? Włącza się to, że dobrze, jak ja teraz zadbam, mam ten pierwszy stopień lipoedemy i ja teraz zadbam o siebie, zrobię wszystko, żeby nie spowodować postępowania tej choroby, zadbam o te wszystkie elementy tej terapii zachowawczej, no to ja nie dopuszczę, żeby choroba przeszła w drugi albo trzeci stopień, tak? I to jest to ważne, takie grupa, która pokazuje też, ale która wspiera się wzajemnie, która się rozumie, bo to są takie problemy u kobiet z lipoedemą, których nie zrozumie inna koleżanka, która siedzi obok w biurze, która nie choruje, tak? Ona powie, tam przesadzasz, dobrze wyglądasz, nie? Albo będzie zazdrosna, bo ta druga będzie chciała coś tam zrobić po prostu dla siebie i nie zrozumie, że to jest dla lepszego funkcjonowania takiego, bo ją bolą te nogi, tak? Bo ma te stany zapalne, a nie takie po prostu widzi mi się, że ja chcę po prostu coś tutaj pokazać. I te grupy wsparcia pokazują też, że nie ma tutaj różnic wiekowych. Że tu może być dziewczyna, która ma 16-17 lat i może być kobieta, która dopiero się dowiedziała, która ma 60-70. Tak? To jest, ja zawsze mówię, lipoedema łączy ludzi tak naprawdę.
łączy ludzi, powoduje, że ta choroba przestaje być takim potworem, że tak powiem, że my jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie, że jak ktoś ma nadciśnienie, inna osoba ma na przykład cukrzycę, ja mam lipoedemę i po prostu muszę zadziałać, tak? Muszę się nauczyć z nią żyć i muszę robić tak, żebym jak najdłużej funkcjonowała, żebym nie potrzebowała przede wszystkim opieki osób, które są mi najbliższe. Tak? U nas w Polsce to jest tak, że my się opiekujemy rodziną, bo tak, nie? Rodzice tutaj jest problem właśnie, jeżeli chodzi o taką, jak to powiedzieć, żeby to tak ładnie zabrzmiało, jeżeli my jesteśmy w stanie zadbać o siebie, tak? Jeżeli chodzi o tą mobilność, że my sobie umyjemy się, zrobimy sobie posiłek, wyjdziemy na dwór po zakupy, to my odciążamy też innych członków rodziny. Tak? I to też pokazuje, że ważne jest, żeby osoby, które z nami mieszkają, żeby osoby, które z nami pracują, wiedziały, że jest to choroba, która postępuje, że jest to choroba, której się nie leczy, że tak powiem, nie ma tej magicznej tabletki, ale działając dzień po dniu, małymi krokami, my jesteśmy w stanie przedłużyć po prostu to takie normalne funkcjonowanie, że nie kładziemy się na sofę i stwierdzamy, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie? Bo zawsze jesteśmy w stanie coś zrobić, trafiając pod warunkiem, właśnie trafiając do osób, które znają ten temat i o to właśnie chodzi, żeby tą świadomość zwiększać. Tak jak wspomniałam, było to ostatnie pytanie, więc jeżeli chciałabyś coś dodać, no to mamy właśnie na to czas. Zakończyliśmy tą pierwszą część w zasadzie naszego spotkania. Dziękuję Ci bardzo za to, Doroto. W drugiej części wezmą udział również nasi uczestnicy dzisiejszego webinaru. Mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnął z tej pierwszej części coś dla siebie. Teraz chciałabym Was poprosić, zresztą już tradycyjnie, jeśli ktoś brał udział we wcześniejszych webinarach, o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Obiecałam, że będzie szybka i naprawdę taka jest. Wasze odpowiedzi są dla nas bardzo ważne, bo dzięki nim możemy lepiej dopasować kolejne webinary do tego, co Was interesuje i czego potrzebujecie. W międzyczasie ją wyświetlę. Jest. Zwróćcie proszę uwagę szczególnie na ostatnie pytanie. Tam możecie podpowiedzieć, jakie tematy chcielibyście zobaczyć w następnych spotkaniach. Będę wdzięczna, jeśli odpowiecie nie tylko właśnie na pytania zamknięte, ale też dopiszecie coś od siebie w pytaniach otwartych. Widzę, że już powoli odpowiadacie. Jeżeli ktoś skończy wcześniej, to mam dla Was bonus w postaci linku do artykułu napisanego przez Dorotę Sztetler. Zaraz zobaczą to Państwo również u siebie. Tekst poświęcony jest lipoedemie, często nazywanej też chorobą grubych nóg. To stwierdzenie tutaj podczas dzisiejszego spotkania padło kilkukrotnie. Link znajduje się na niebieskim pasku u góry ekranu. Mam nadzieję, że każdy z Was widzi ten pasek. W artykule w prosty sposób opisane jest, czym jest lipoedema, jakie daje objawy, z jakimi trudnościami mogą się spotkać kobiety, które ją mają. Dowiecie się też, do jakich specjalistów powinna się udać pacjentka, jeśli cierpi na tą chorobę, no i jak może poprawić swój komfort życia. To naprawdę taka pigułka wiedzy, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę z diagnozą albo chcą po prostu lepiej to schorzenie zrozumieć.
I jeszcze raz, link znajdziecie na niebieskim pasku u góry ekranu. Zachęcam Was, żeby zajrzeć do tego tekstu, bo to dobre uzupełnienie naszej dzisiejszej rozmowy. Dam Wam jeszcze chwilkę na dokończenie ankiety, a potem przejdziemy do pytań. W międzyczasie możecie mi dać znać na czacie, czy występujecie tu dzisiaj w roli pacjentki lub też potencjalnej pacjentki, jeśli jeszcze nie macie diagnozy, czy też w roli specjalisty. Myślę, że to będzie dla nas cenna informacja. Widzę też, że mamy sporo pytań. Doroto, możesz się przygotować. Jeszcze może tylko dodam, że bardzo ważne też jest, jeżeli widzicie, są jakieś zajawki w telewizji, czy często takie 5-minutówki niestety, ale są coraz częściej, czy widzicie jakieś posty, czy artykuły, warto przesyłać to po prostu dalej, bo nigdy nie wiemy, czy nie trafi właśnie taki artykuł, post do kobiety, która najbardziej tego właśnie potrzebuje, która zrozumie w takim momencie, dowie się pierwszy raz o chorobie, że to nie jest taka jej uroda. Także bądźmy też, poczujmy tą odpowiedzialność właśnie za te wszystkie kobiety Polki, bo jest to problem naprawdę może mało jeszcze znany, coraz bardziej, tak jak już wspomniałam, ale zależy tutaj naprawdę bardzo dużo od nas. I często jest też tak, że zwalamy tą winę, tak, że nie ma lekarzy, że nie ma specjalistów, ale weźmy po prostu tą odpowiedzialność i spotykając nawet kobietę, która ma takie, a nie inne nogi, być może powiedzmy, że to może być choroba, czy może słyszała o takiej chorobie. Ona może nam odburknąć, a może być po prostu wdzięczna do końca życia. I myślę, że zawsze warto. Jeżeli nie podejdziemy, ja tak mam czasami, że później myślę, dlaczego nie zrobiłam tego, czy ta kobieta wiedziała, dlatego to takie bardzo ważne. I ten webinar też będzie nagrany. Myślę, że jeżeli dostaniecie to nagranie, też warto przekazać osobom, czy nawet waszym terapeutom, jeżeli jesteście tutaj w roli pacjentki, bo często jest też tak, że terapeuci pytają się o więcej szczegółów, bo naprawdę o tej lipoedemie nie ma na studiach za dużo godzin, tak? W ogóle o obrzęku limfatycznym. Tutaj musimy robić już specjalistyczne szkolenia i stąd też ta mała świadomość. Także też takiej trochę wyrozumiałości, tutaj proszę wszystkich, ale myślę, że to idziemy w dobrym kierunku po prostu. Dobrze, widzę, że skończyliście już uzupełniać ankietę. Pozwolę sobie w takim razie ją wyłączyć. Dobrze, przejdźmy w takim razie do pytań. Tak jak wspomniałam, tych pytań pojawiło się całkiem sporo. Bardzo mnie to cieszy, to znaczy, że temat jest bardzo ważny, a poruszanie go, szczególnie na forum, bardzo potrzebne. Dziękuję Wam bardzo za tą aktywność na czacie. Dodam, że postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale może się to wiązać z przedłużeniem naszego dzisiejszego spotkania. Myślę o takie 10-15 minut. Z góry za to przepraszam, natomiast wydaje mi się, że ta część pytaniowa może być dla Was bardzo cenna, dlatego zachęcam do pozostania z nami do końca. I przejdźmy do pierwszego pytania. Doroto, czy zamiast angiologa można się również wybrać do flebologa? Czy również jest w stanie zdiagnozować lipoedemę? Tak, jak najbardziej. Będę króciutko odpowiadała, bo myślę, że dużo pytań chciałabym też na wszystkie odpowiedzieć, ale jak najbardziej, tak jak już wspomniałam, warto zapytać, zapisując się na taką wizytę, czy ten lekarz będzie mógł też spojrzeć właśnie na tą jednostkę chorobową. Pytanie od pani Agnieszki. Jakie jeszcze badania laboratoryjne przed udaniem się na pierwszą wizytę u angiologa, dietetyka warto zrobić? To warto zapytać się dietetyka klinicznego, do którego chcemy się wybrać. Do angiologa nie trzeba. Tutaj ja bym proponowała zrobić pomiary nóg.
Można się też do mnie odezwać, gdzieś tam ja wysłałam taki schemat, bardzo takie schematy są w sklepach internetowych online, w takich, w których możemy kupić kompresję medyczną i zrobić taki pomiar rano, wieczór, bo wtedy też ten lekarz, który ma Was w jednym momencie dnia, on nie będzie wiedział, jak się zmienia obrzęk. Tak? Jak idziemy wieczorem do lekarza, może być ta komponenta limfatyczna, rano może jej nie być, a my jak mu damy już taki, powiedzmy, obraz tego, jak ten obrzęk zachowuje się w ciągu dnia, to też będzie bardzo pomocne, jeżeli chodzi o samą też diagnozę. I pytanie od Pani Agnieszki. Jak dobrać kompresję? Czy należy zakupić rajtuzy płaskodziane pod wymiar, spory koszt, czy zakupić gotowy produkt? Byłam u limfologa, wizyta to koszt 500 zł, w tym USG Dopplera. Czy gdziekolwiek mnie pokierował? Nie. Czy doradził? Nie. Znowu zostałam z tym sama. Powiedział jedno zdanie: choroba do końca życia. Nic Pani nie zrobi, chyba że liposukcja. Koszt 60 000. To ja po pierwsze od razu proponuję wysłać webinar lekarzowi albo asystentce. I teraz tak, jeżeli chodzi o kompresję medyczną, to dobieramy w zależności od stadium. Ja tu nie wiem, Agnieszka, tak? Tak, zgadza się. W jakim stadium teraz Ty jesteś, nie Ty, ale choroba. W pierwszym stadium możemy dobrać kompresję okrągłodzianą. To często są produkty standardowe, nie musimy tego szyć na miarę. Natomiast drugie, trzecie stadium, tu już wchodzimy w kompresję płaskodzianą, która jest refundowana. Jest też taka mocniejsza, no ona po prostu ma większe działanie, jeżeli chodzi o tą komponentę limfatyczną. No i można coś zrobić. To, co dzisiaj wszystko powiedziałam, to można. Ja polecam strona soslipoedema.pl, tam są też informacje takie odnośnie tych badań, to też pytanie jak gdyby padło wcześniej. Tam są informacje na temat właśnie do kogo się wybrać, jak wygląda ta cała procedura. Tam jest też, są też artykuły na temat kompresji medycznej i grupy dedykowane właśnie i kompresji, i dietoterapii, i aktywności fizycznej. Także tam na pewno zapraszam. I również tą stronę polecamy. Co znaczy kompresja podczas ćwiczeń? Jakieś leginsy bardziej uciskowe? I tak, i znowu, tutaj też w zależności od stadium dobieramy takie leginsy, które zakryją region ciała, w którym jest problem. I teraz tak, jeżeli mamy pierwsze stadium kompresji, lipoedemy, musimy mieć, albo możemy, leginsy do kostki, takie jak tradycyjne leginsy sportowe. My nie widzimy tutaj różnicy, one pięknie przytrzymują nam tkankę i one też powodują, że nie mamy stanów zapalnych po ćwiczeniach, mamy lepszą regenerację. W stadium pierwszym wystarczy podczas aktywności, natomiast jeżeli chodzi o drugie stadium, trzecie, już musimy mieć produkt na stopę, aby zabezpieczyć właśnie całą kończynę, bo tutaj mamy komponentę limfatyczną, a ta limfa czasami też wybija właśnie na stopie. Czym się różni celulit od obrzęku tłuszczowego? Obrzęk tłuszczowy to jest, tak jak już wspomniałam, choroba przewlekła. Jest to stan zapalny, taki permanentny stan zapalny, który powoduje, że ta tkanka tłuszczowa się rozrasta. Celulit to jest tkanka tłuszczowa, która to jest zdrowa tkanka tłuszczowa, z którą możemy sobie radzić i na którą też działają takie zabiegi z kosmetologii, takiej natury estetycznej. I w celulicie także jest wskazana ta kompresja znowu, tylko on nie będzie taki bolesny jak właśnie obrzęk tłuszczowy. Nie będzie taka duża różnica, jeżeli chodzi o proporcje ciała. Tak? On może być widoczny takie właśnie na nogach, ale na przykład te bryczesy nie będą tak uwydatnione. Bardziej to. I Pani Magdalena, czy do presoterapii trzeba założyć odzież uciskową i jaką moc ustawić na urządzeniu? To jest też znowu kwestia indywidualna. Wykonujemy bez odzieży uciskowej, tylko w dużych obrzękach limfatycznych jako przygotowanie do terapii, aby zmiękczyć właśnie obrzęk limfatyczny, ale to są naprawdę bardzo sporadyczne wypadki. Natomiast do takiej maszyny, do mankietów raczej ubieramy leginsy zwykłe, jakieś bawełniane, żeby też osłonić i nogi oraz te mankiety, no bo wiadomo, na skórze mamy czasami resztki jakichś produktów, kremów, czy właśnie jakieś problemy skórne.
jakieś nieduże, bo większe są jakby przeciwwskazaniem, ale warto ochronić jednak, żeby nie było bezpośredniego styku z ciało, ten materiał właśnie z makietami. Tym bardziej, że jak mamy takie aparaty w domu, no to może też używać inny członek rodziny. No a już nie wyobrażam sobie, jeżeli jest jakaś placówka, gabinet, żeby wchodzić do takich makietów w gołych nogach. Fakt, że są one może i dezynfekowane, ale zawsze dla swojego komfortu, bezpieczeństwa warto ubrać jakieś właśnie takie leginsy, czy jakieś takie spodnie bawełniane, które jednak nas zabezpieczą. Tak, dodam tutaj, że jeżeli chodzi o ciśnienie, to nie ma ciśnienia uniwersalnego, to ciśnienie dobieramy każdorazowo do konkretnego pacjenta, więc jakby no nie będziemy tu w stanie podać jakiegoś jednego ciśnienia uniwersalnego, dobrego dla każdej pacjentki. Tak, ja tylko dodam, że to jest ważne, jeżeli chodzi o ten drenaż pneumatyczny w lipoedemii, on musi trwać przynajmniej 45 minut, tak? Tu nie ma zabiegów 20-minutowych, dlatego też zdarza się, że pacjentki idą gdzieś do jakiegoś salonu, takiego właśnie, gdzie są te aparaty, czy Studio Figura, czasami jest to 20 minut, 30. Tutaj staramy się, żeby to było te minimum 45 minut, żeby rzeczywiście dać szansę zadziałać temu też systemowi krążenia, żeby to był zabieg, na który nie pędzimy godzinę gdzieś tam, bo musimy dojechać 20 minut i z powrotem w stresie, bo ten stres powoduje jeszcze większy stan zapalny w naszych tkankach, także lepiej sobie posiedzieć w domu wtedy z nogami wysoko uniesionymi, bądź też sprawić sobie właśnie taki aparat do użytku domowego. Jeszcze jedno pytanie od Pani Magdaleny. Jakieś produkty spożywać w diecie, aby pomogło w czasie leczenia lipoedemy? Tutaj jest stosowana dieta przede wszystkim przeciwzapalna. Jest dieta keto, jest dieta niskowęglowodanowa. Bardzo często jest tak, że już kobiety po na przykład kilku dniach niestosowania glutenu na przykład już stwierdzają, że nogi mniej bolą. I to są takie właśnie momenty, gdzie warto wybrać się do dietetyka przede wszystkim, nie rzucać się jak gdyby wszystkiego, to co lubimy, wybierać jakiś jadłospis, nie wiem, z internetu i próbować, wybrać się do osoby, która się na tym zna, która dobierze nam indywidualnie, która pomoże nam nauczyć się przede wszystkim komponować posiłki i wtedy, żeby sobie po prostu traktować to jako styl życia, a nie jako dietę, bo dieta się niestety bardzo też źle kojarzy dla kobiet, nie tylko z lipoedemą. I znowu pytanie dotyczące aktywności. Jaka aktywność jest wskazana? Czy bardziej właśnie typowe cardio, czy bardziej trening siłowy? No znowu to zależy od stadium, wszystko indywidualnie, to słowo pada dzisiaj najczęściej. Jeżeli mamy pierwsze stadium, cardio jak najbardziej, siłowy, tak jak już wspomniałam, na górną część ciała, żeby wyrównać proporcje. Jeżeli chodzi o to drugie stadium, no to z siłowymi, no bardzo ważne jest też, żebyśmy miały troszeczkę tego ciężarku, chociażby ze względu na osteoporozę, żeby też tam przyhamować te procesy, ale też wszystko z głową i wszystko w kompresji. Jeżeli chodzi o trzecie, no to te cardio to będzie taki spacer tak naprawdę, trzecie stadium. Tutaj chodzi o to, żeby się po prostu ruszać, także mówię wszystko bardzo indywidualnie. Jeżeli zapisujemy się na siłownię, to też zapytać trenera, czy tam właśnie osoby, która zapisuje na treningi, czy jest ktoś taki, kto się zna na obrzękach, nie tylko na lipoedemię, ale ogólnie trener medyczny. Co Pani uważa o użytkowaniu platformy wibracyjnej? W kilku miejscach w internecie widziałam polecenia, ale też stwierdzenie, że jest to kontrowersyjne i nie do końca bezpieczne dla każdego. No właśnie, to dla każdego. Zostawmy z tym. Platforma jak najbardziej. Ja zawsze myślę, że warto spróbować i my poczujemy po prostu, czy my się z tym dobrze czujemy, czy nie. Tak samo jest, czy w kompresji, czy bez. Zawsze mówię, wypróbuj, ale zanim kupisz, warto iść gdzieś, gdzie jest taka platforma, czy to właśnie w jakichś takich miejscach typu fitness, czy Studio Figura, gdzie możemy sobie wypróbować, poczuć na sobie i dopiero wtedy decydować się na zakup. Także mówię, wszystko bardzo indywidualnie, wszystko do odczuć i też zaczynać stopniowo, tak samo jak czy robimy drenaż na przykład limfatyczny, czy robimy, czy ta wibroterapia, czy inne terapie, zaczynamy
po prostu od najniższych jakichś natężeń, mniejszy czas, żeby powoli też przyzwyczajać to ciało, żeby nie było, że zaczynamy bombardować wszystkim i my wtedy nie wiemy, co działa, tak naprawdę to nasze ciało odrzuci wtedy wszystko, nie? Także próbować na przykład wibroterapia przez tydzień sobie, drenaż limfatyczny tylko sobie na przykład przez tydzień i wtedy jak gdyby wybierać już sobie, co nam bardziej pasuje, co mniej, co w jakim, o jakiej porze dnia, jakie mamy możliwości, także wszystko tak, z taką dużą uważnością na to, co wysyła, na te sygnały, które wysyła organizm. A propos drenażu limfatycznego, jak często używać urządzenia do presoterapii? No i znowu, to zależy. W pierwsze stadium to jest to maszyna, która będzie działała głównie profilaktycznie i będzie powodowała też regenerację po takim wysiłku sportowym. Drugi stopień, tu już mamy komponentę limfatyczną, ale jeszcze niewielką, dlatego też ja myślę, że już warto wtedy pomyśleć o takim sprzęcie, żeby mieć go w domu, żeby też zaoszczędzić przede wszystkim czas i stres na takie wizyty gdzieś w jakichś salonach, gdzie takie aparaty są. Natomiast trzeci stopień to już jest obowiązek, te aparaty też są, mamy dofinansowanie często, także też warto zapytać fizjoterapeuty, bo też często taki fizjoterapeuta pomoże w tych wszystkich formalnościach, jakie pacjent musi dokonać. Myślę, że to jest to. I pytanie od pani Izy. Jak rozróżnić ból od bólu? To raczej jest to normalne, że po treningu boli ciało, na przykład przez intensywny wysiłek. Jak rozróżnić, czy są to zakwasy, czy problem bólowy wywołany lipoedemą? Czy to oznacza, że nie możemy trenować intensywnie, tak klasycznie intensywnie jak ludzie bez tego schorzenia? A więc tak, ten ból lipodemiczny on jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Tu jest nawiązanie do tych zakwasów. Zakwasy my czujemy je po 2 dniach tak naprawdę, nie? Później już często zapominamy, że my na tej siłowni gdzieś tam byliśmy, coś poćwiczyliśmy, może nie te partie mięśni, które zawsze i czujemy, aha, bolą nas te mięśnie, mamy problem z chodzeniem na przykład, czy tam z ramionami. Ból lipodemiczny to jest taki bardzo charakterystyczny, że to jest ból jakby pod skórą. I to jest ból, który pojawia się praktycznie od razu. My czujemy, że te nogi, coś jest nie tak po prostu. I tu jest właśnie potrzebna kompresja medyczna, żeby przytrzymać, bo w momencie takim, kiedy my wykonamy aktywność, która będzie powodowała wstrząsy w tkance, wtedy, kiedy na przykład biegamy, skaczemy, kiedy jest to takie właśnie tąpnięcie stopą i daje mocną wibrację w ciele, my tą kompresją spowodujemy, że tej wibracji takiej złej, bo ta wibracja też jest potrzebna, ale takiej właśnie, która działa niekorzystnie na naszą tkankę, tą lipodemiczną, często właśnie taką luźną, no to my będziemy tutaj tego właśnie unikać, nosząc kompresję medyczną. I co też fajnie sobie zrobić takiego dla siebie, zrobić zdjęcie w lustrze, czy poprosić kogoś nóg rano i wieczorem, bo my będziemy widzieli, nie nosząc kompresji właśnie w ciągu dnia, jak zmieniła się ta tkanka. Ona naprawdę wieczorem będzie taka bardziej gąbczasta, będzie inna. W momencie, kiedy ubierzemy kompresję medyczną i będziemy nosili ją cały dzień, to ta tkanka będzie taka sama. My zdejmiemy te rajstopy, my zdejmiemy te leginsy i ta tkanka będzie taka przyklejona do nogi. Nie? Tutaj widać bardzo dużą różnicę. A jakie jest zdanie na temat szczotkowania ciała? No jak najbardziej. Szczotkowanie ciała, ale też nie szorowanie tego ciała, żeby nie wywołać takiego efektu cieplnego w tkance, ale to jest takie muskanie, to jest wspomaganie układu krążenia. Często jest tak, że szczotka musi mieć naturalne włosie, czasami, nie czasami, ale są różnice. Mamy bardziej miękką, bardziej twardą, zacząć po prostu od tej bardziej miękkiej, żeby przygotować też ciało. I często kupując na przykład w sklepie czy online, w sklepie stacjonarnym czy online, możemy też uzyskać na przykład takiego e-booka, gdzie jest wytłumaczone, jak to szczotkowanie też prowadzić. Wszystko idziemy w kierunku, powiedzmy, węzłów chłonnych serca. Nie wymiatamy, że tak powiem, tą szczotką, tylko zamiatamy do siebie. Także jak najbardziej i tak jak mówię, warto też zrobić sobie, że ja dzisiaj na przykład w poniedziałek szczotkuję sobie to swoje ciało, tak? I robię to też na przykład w środę, bo pozostałe dni robię coś po prostu innego, bo jeżeli my zbierzemy wszystkie
wszystkie możliwości, jakie mamy, no to nie starczy tak naprawdę nam dnia, a musimy pracować, mamy dzieci, tak, i wszystkie inne różne zajęcia. Także przodkowanie jak najbardziej. Czy jest jakaś możliwość wykonania liposukcji na NFZ w drugim stadium? Lub jeśli nie, to czy jest jakaś szansa na taką refundację w przyszłości? Przyszłość, no nie wiem, jak będzie wyglądała, ale ja zawsze jestem tego zdania, że spróbujmy zrobić wszystko, wybierając te wszystkie elementy leczenia zachowawczego, bo my też będziemy wiedzieli, na ile możemy zminimalizować te objawy, czy bólowe, stany zapalne, czy właśnie komponentę limfatyczną. I ja zawsze też się cieszę, jeżeli pacjentka ma za rok zabieg liposukcji, bo tak się czeka, bo to są specjaliści, to ona podczas stosowania tych wszystkich elementów terapii leczenia zachowawczego nauczy się po prostu funkcjonować. I często jest też tak, że ta liposukcja już nie będzie potrzebna, albo jeżeli jest dzielona na etapy, bo też tak często jest, na przykład zamiast 3 wystarczą 2 albo 1. Także to też jest taki duży plus, jeżeli jest to oczekiwanie. Refundacja jest, jeżeli jest duża komponenta limfatyczna. No, to myślę, że tyle. O przyszłości jeszcze nie wiem, jakie są plany, ale mówię, skupić się na tej zachowawczej, bo to możemy zrobić i małym kosztem przede wszystkim, nie? A liposukcja nie oznacza końca choroby. Ta choroba jest, ona będzie pojawiała się, jeżeli nie zadbamy o siebie w innych regionach ciała, także myślę, że to leczenie zachowawcze tak sobie wziąć do głowy jako taka podstawa. No właśnie, jeżeli chodzi o liposukcję. Pytanie od pani Magdaleny. Rozumiem, że po liposukcji objawy prędzej czy później wracają. Tak, to jest to, co powiedziałam. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, no to niestety tak, nie możemy wtedy jakby zwiększyć kaloryczności, czy możemy, ale będą wyniki takie, że będzie narastał ten tłuszcz też taki, z którym możemy się łatwo uporać. To jest tak jak z zabiegami bariatrycznymi, tak? Jeżeli ktoś zrobi, schudnie, ale jakby nie utrzyma tych wszystkich elementów, takich zdrowego stylu życia, aktywności, no to on wróci. Także to jest ważne, że trzeba świadomie wybrać te metody leczenia, ale też wiedzieć właśnie, że ten tłuszcz on nie odrośnie tam, gdzie jest odessany, ale znajdzie sobie inne po prostu regiony. Czy można włączyć jakieś zabiegi kosmetologiczne, na przykład endermologię, dermomasażery, krioterapię ogólnoustrojową? To jest też tak właśnie indywidualnie. Często jest tak, że ta skóra u kobiet z lipoedemą ma tendencję do siniaków, do pękających naczynek, także jakieś bańki chińskie czy endermologia, tutaj też próbować, bo później trzeba dużo też pieniędzy wydać na zamykanie tych naczynek. Także jeżeli widzimy, że jest ta tendencja, ja bym zrezygnowała, ale taka krioterapia jak najbardziej. Też jest często tak, że mówimy o saunie, że jest niewskazana, no ale jeżeli idziemy do sauny takiej na podczerwień, oczywiście, ale idziemy do takiej tradycyjnej, chińskiej, to ja zawsze mówię, jeżeli pójdziemy raz w miesiącu, dla relaksu też się nam nic nie stanie, tak? Także wszystko naprawdę z głową. Nie jest tak, że my nagle mamy coś zabronione i nie możemy tego robić, a coś, co robiliśmy na przykład przez lata i nam dawało dużo satysfakcji i radości. Także wszystko indywidualnie i próbować po prostu. Czy korzystanie z rolki do masażu z lampą z podczerwienią jest wskazane? Ja myślę, że tak, już o tej podczerwieni wspomniałam, nie wiem na jakiej zasadzie też działają te właśnie takie rolki, ale to, co zrobicie wokół siebie, to, co zrobicie dla swoich nóg, to na pewno będzie miało pozytywne aspekty, nie tylko na nogi, ale też właśnie na tą całą otoczkę naszą, że zajmujemy się po prostu sobą i przeznaczamy ten czas dla siebie. Jak nazywa się ta grupa na Facebooku, o której Doroto mówiła? Tutaj właśnie można wejść na stronę soslipoedema.pl i tam są te grupy też po prostu można bezpośrednio z linków wejść i dołączyć. Niestety zostało jeszcze trochę pytań, ale jesteśmy już sporo po czasie, więc będziemy musieli zakończyć. Postaramy odpowiedzieć na te pytania po prostu po zakończeniu webinaru, a gdybyście chcieli zadać jeszcze jakieś inne pytanie, ale na przykład nie zdążyliście albo nasunie Wam się dopiero po zakończeniu webinaru,
napiszcie do nas maila, na pewno odpowiemy. Dziękuję Wam jeszcze raz za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że było dla Was wartościowe. Dziękuję też Dorocie, przede wszystkim Dorocie, za przyjęcie tego zaproszenia od nas. No i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnym webinarze. Dziękuję również i tak jak już wspomniałam, każde udostępnienie to kobieta, która być może pierwszy raz usłyszy, że grube nogi to nie taka jej uroda. Dziękuję. Do zobaczenia.